Słuchajcie, jest takie hasło: umarł król, niech żyje król. Podobno Yamaha R9 ma załatać niesamowitą lukę, która powstała po zamknięciu produkcji R6 i R1. Czy tak będzie? Przekonajmy się. Przed Wami prezentacja modelu Yamaha YZF R9. W 2024 roku otrzymaliśmy przykrą informację o tym, że Yamaha kończy z seryjną produkcją Yamaha R1, a właściwie homologowanej wersji Yamaha R1. A parę lat wcześniej Yamaha zakończyła fabryczną produkcję Yamaha R6. Oba te motocykle oczywiście są dostępne w ofercie producenta, natomiast niestety w wersjach tylko i wyłącznie torowych, tylko i wyłącznie do ścigania się. Czy to oznacza, że Yamaha odcina grubą kreską temat motocykli sportowych? Na szczęście nie. Produkuje cały czas małe pojemności jak R125, jak R3, który świetnie się nadaje do treningów i do podkręcania tych umiejętności późniejszych zawodników. Wypuszcza model R7, gdzie dużo osób liczyło na co nieco więcej, natomiast jest to na pewno bardzo fajna maszyna ze sportowymi cechami, która służy dla osób, powiedzmy, początkujących i pozwala fajnie się tym motocyklem bawić. Natomiast oczywiście wszyscy czekali na następcę dużego motocykla sportowego. Yamaha miała do tego możliwości, ponieważ mają świetny silnik CP3, trzycylindrową jednostkę. Jak wiecie doskonale, trzycylindrowe silniki świetnie sprawdzają się na torach wyścigowych. Kategoria Moto 2 z silnikami Triumfa radzi sobie rewelacyjnie. Charakterystyka pracy tego silnika jest świetna. Plus silnik CP3 jest po prostu jednostką sprawdzoną. Mamy fajny moment obrotowy, fajną moc przystępną w całym zakresie obrotów. Więc jaki problem wpakować to do ramy sportowego motocykla i ubrać to w sportowe owiewki. I voilà, proszę bardzo, przed Wami Yamaha R9, długo wyczekiwany następca R6. Przedstawimy Wam parametry tego motocykla, poopowiadamy co nieco o nim, zrobimy prezentację, a na końcu filmu będziecie mogli zobaczyć nasze wrażenia z jazdy. Polatamy tym motocyklem troszkę po mieście, troszkę po szybszych zakrętach i opowiemy, jakie są nasze indywidualne wrażenia z jazdy tym motocyklem. Niestety nie sprawdzimy tego motocykla w miejscu, do którego jest ten motocykl przeznaczony, czyli na torze wyścigowym, po prostu takich warunków nie mamy, ale Yamaha zapowiada, że jest to maszyna sportowa, która ma również służyć do użytku codziennego, więc po prostu sprawdzimy to na żywym organizmie. Natomiast jeżeli ktoś z Was miał przyjemność jeździć tym motocyklem na torze, chętnie zostawcie swoją opinię w komentarzu. Powiedzcie, czy ta maszyna będzie godnym następcą Yamaha R6, czy nie. Chętnie dowiemy się, co Wy o tym myślicie. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, to zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do lajkowania, do komentowania. Mamy tu mnóstwo materiałów ze świata motoryzacji i nie tylko. No i oczywiście formularz kontaktowy, jeżeli macie ochotę porozmawiać na temat motocykli, szukacie swojej wymarzonej maszyny, zostawcie swoje dane w opisie, w formularzu, w opisie filmu. Słuchajcie, co do parametrów technicznych. Ten silnik napędza jednostka CP3, czyli silnik od MT-09, czyli 890 cm3, 3 cylindry, 119 koni mechanicznych i niecałe 100 Nm momentu obrotowego. Co do różnic między silnikiem MT9 a R9, mamy tutaj różnicę w przełożeniu. Przednia zębatka ma 16 zębów, w przypadku MT9 mamy zębów 15, czyli mamy tutaj rozciągnięcie tych prędkości na każdym z biegów. Te biegi są troszkę dłuższe, to też wpływa na tą większą prędkość maksymalną. Ale oczywiście też pewne zmiany w elektronice. Te kąty wtrysków są troszkę pozmieniane, te mapy są inaczej ułożone, bardziej pod kątem jazdy sportowej. Troszkę więcej momentu przełożonego w górny zakres obrotów, tak abyśmy czuli tą sportową charakterystykę pracy. Co do ramy tego motocykla. Mamy tutaj całkowicie nową ramę. Nie jest to rama od MT9, tylko jest to na nowo zaprojektowana i na nowo stworzona rama typu Delta Box. Rama, która jest grawitacyjnie odlewana i poprawia sztywność w przypadku jakby skręcania wzdłużną i poprzeczną, nawet do 30 paru procent poprawa sztywności względem ramy MT9, więc są to naprawdę bardzo, bardzo dobre parametry. Waga tej ramy to jest troszeczkę ponad 9 kg, czyli mamy tutaj najlżejszą ramę z wszystkich motocykli sportowych Yamahy w ogóle. Więc jakby tutaj technologicznie jest to bardzo, bardzo zaawansowana konstrukcja. Yamaha przygotowała tą ramę od podstaw. Jeżeli chodzi o wahacz, jeżeli chodzi o
ramę pomocniczą. Mamy to samo, co w MT-9. Te elementy były poprawnie konstrukcyjnie stworzone, nie są jakoś bardzo sztywne, więc daje to fajny feeling prowadzenia motocykla i do tego stylu nasze Yamaha bardzo dobrze pasuje. Zawieszenie. W tym motocyklu zastosowano zawieszenie firmy Kayaba. Jest to zawieszenie z motocykla R1 Race, czyli z tej najnowszej sportowej odsłony R1. Zawieszenie o pełnej regulacji. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, możemy sobie regulować napięcie wstępne sprężyny, tłumienie dobicia, tłumienie odbicia. Jeżeli chodzi o golenie, one są pokryte specjalną warstwą Kashima, która ma zmniejszać opory przy tym ślizganiu się panewek po goleni, więc jest to też bardzo technicznie zaawansowane zawieszenie. Co do zawieszenia tylnego, tylny amortyzator to też jest Kayaba i tutaj też mamy pełną regulację. Napięcie wstępne sprężyny, tłumienie dobicia oraz tłumienie odbicia. Możemy w pełni to zawieszenie pod siebie wyregulować. Natomiast nie ma tu żadnej automatyki co do zawieszenia. Zawieszenie jest regulowane tylko i wyłącznie manualnie, za pomocą śrubokrętu, za pomocą kluczy imbusowych i tu faktycznie trzeba się na tym znać, żeby to zawieszenie do swoich potrzeb dobrze dopasować. Co do kolejnego punktu, czyli body naszego motocykla, maszyna jest zdecydowanie w stylu sportowym. Przód tego motocykla wygląda zdecydowanie inaczej niż wszystkie R-ki do tej pory. Nie ma tutaj tej klasycznej linii R1 czy R6. Doszły te spoilery, czyli winglety, które mają poprawić aerodynamikę tego motocykla. Te elementy poprawiają docisk przedniego koła oraz tutaj mamy taki spoilerek, który przy większych prędkościach też ten docisk poprawia. Tutaj oczywiście zwiększenie powierzchni czaszy spowodowało, że docisk przedniego koła jest nawet o 10% mocniejszy, większy niż w przypadku R6. Natomiast współczynnik oporu powietrza, czyli ten współczynnik CDA, który do tej pory najlepszy był w R6 i wynosił 0,31, w tym modelu został poprawiony. Dzięki właśnie tym elementom wynosi 0,307 tysięcznych i czyli mamy motocykl o lepszej aerodynamice niż do tej pory najlepsza R6. Czyli docisk przedniego koła plus świetna aerodynamika, trzymanie motocykla w zakrętach dzięki temu spoilerowi w przedniej części czaszy. Tutaj oczywiście fajne jakby nawiązanie do motocykli MotoGP, czyli ten wlot powietrza w kształcie litery M, więc to jest jakby też taki fajny element. Tu natomiast nie ma klasycznego wlotu powietrza, kanału, który wpuszcza rozpędzone powietrze do airboxa. Tutaj mamy lampę, ukrytą soczewkę, która daje nam światło mijania oraz światło długie, więc to jest troszeczkę taka, że tak powiem, podróba kanału dolotowego, podróba wlotu powietrza. Tutaj bardzo fajnie wkomponowane światła pozycyjne, oczywiście full LEDowe i dzięki temu ten przód komponuje się bardzo dobrze, choć oczywiście styl jest całkowicie inny, porównując z innymi motocyklami sportowymi Yamaha. Dużą też różnicą jest chłodnica. Z uwagi na to, że te motocykle troszkę jeżdżą z wyższymi obrotami i tutaj te właściwości termiczne musiały być poprawione, odprowadzanie ciepła, chłodnica została zmieniona. Chłodnica jest teraz o większej powierzchni, w kształcie takiego banana, czyli też jest to chłodnica wygięta w stylu sportowym, zgarnia większą ilość powietrza, zapewniając lepszą wymianę ciepła. Czyli mimo rozbudowanego przodu, mimo większej chłodnicy, mimo szerszego motocykla, ten motocykl ma lepsze parametry aerodynamiczne niż jego poprzednik, czyli niż Yamaha R6. Co do samej pozycji na tym motocyklu, tu oczywiście pozycja będzie sportowa, czyli niezbyt komfortowa. Nie ukrywajmy, tutaj nikt na motocyklach sportowych nie ma czuć się wygodnie, nie mamy tymi motocyklami jeździć gdzieś tam dalekie trasy, tylko ma być to motocykl, który w złożeniu będzie pozwalał czuć motocykl dobrze i przy dużych prędkościach będziemy mogli wpasować się w tą maszynę idealnie, czyli złożyć łokcie tutaj w linii zbiornika, mimo tego, że zbiornik jest dość szeroki, możemy tutaj fajnie się wpasować i mamy dobrą widoczność, obserwujemy zegar, obserwujemy to, co się dzieje przed nami. Pozycja jest agresywna, ale jest mniej agresywna niż na R1 czy na R6, natomiast troszkę bardziej agresywna niż na R7. Więc jeżeli siedzieliście na R7, jeździliście R7, no to tutaj będzie na tym motocyklu bardziej niewygodnie.
bardziej sportowo, natomiast zdecydowanie pozycja będzie bardziej poręczna niż w przypadku R6 czy R1. Kierownica oczywiście nisko zamontowana, więc automatycznie docisk przedniej części motocykla, docisk przedniego koła. Jeżeli chodzi o rozłożenie mas, mamy tutaj bardzo dobre rozłożenie masy, czyli praktycznie równy podział 50/50 koło przednie z kołem tylnym w przypadku tej pozycji z lekkim przesunięciem się do przodu, więc tutaj Yamaha dopracowała to w stosunku do MT9. Jest lepsze dociśnięcie, lepsze dociążenie przedniego koła. Zbiornik jest dość szeroki, co od razu widać, natomiast też jeżeli chodzi o airbox, tam są też specjalne kanały tak zaprojektowane, żeby silnik podczas wykręcenia przepustnicy wydawał fajny, basowy dźwięk, taki ryk, który no, ma się kojarzyć z jakby sportowym oddawaniem mocy i tym wkręcaniem się motocykla na wysokie obroty. Idąc dalej, rama pomocnicza, tak jak wspomniałem, jest jak w MT9, tu natomiast dość mocno wyciągnięta kanapa pasażera. Nie ma tych spoilerków, tak jak było to w R1, w R6 czy w R7. Tutaj jest ten tył bardziej wycięty, wyprofilowany i ta kanapa pasażera jest dość wysoko. Ma być to taki ala spoiler, natomiast jeżeli chodzi o miejsce dla pasażera, ono po prostu jest. Nie ma go zbyt dużo. Jeżeli trzeba kogoś przewieźć, to się to uda, ale na pewno żadnego komfortu tutaj nie uzyskamy. Ładna tylna lampa w tym stylu R1, czyli ten taki LEDowy pasek, który przechodzi sobie załamując się pod kątem i oczywiście światło stop, które załącza nam się w tej dolnej części. Jest to bardzo dobrze widoczne i wygląda bardzo, bardzo estetycznie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolejną bardzo ważną rzecz w tym motocyklu, no to mamy tutaj genialne hamulce. Jeżeli chodzi o hamulce przednie, mamy tutaj Brembo w najlepszym wydaniu, pompa radialna Brembo, przewody w stalowym oplocie i zacisk hamulcowy Brembo Stylema. Zwróćcie uwagę, piękny zacisk hamulcowy, on wygląda świetnie, czterotłoczkowy, oczywiście razy 2 na każdą tarczę, hamuje rewelacyjnie, dozowalność hamowania jest świetna. Czujemy te hamulce bardzo dobrze, nie ma tępego hamowania, nurkowania motocykla, tylko hamowanie jest bardzo skuteczne, on hamuje z dużych prędkości, bardzo precyzyjnie i czujemy pod palcem świetną tą siłę do hamowywania i możemy sobie to precyzyjnie regulować. Oczywiście ten zacisk jest tak skonstruowany, żeby lepiej odprowadzał ciepło, duża rotacja powietrza powoduje, że zacisk nie nagrzewa się tak w czasie szybkiej sportowej jazdy, więc kolejne okrążenia nie powodują pogorszenia parametrów hamowania i tego gotowania się płynu hamulcowego, które często w motocyklach sportowych możemy tutaj spotkać. Więc na pewno hamulce to jest górna półka. Podobnie te hamulce są również w Yamaha R1 w wersji Race zastosowane, więc są to topowe komponenty w tym motocyklu. Co do elektroniki, jeżeli chodzi o elektronikę, mamy tutaj bardzo podobne rozwiązania jak w Yamaha MT-09, czyli oczywiście pełna elektronika panująca nad motocyklem. Tryby jazdy, kontrola trakcji w 10 poziomach, kontrola slajdu, kontrola unoszenia przedniego koła, kontrola hamowania silnikiem, 2 tryby, mocniejsze do hamowania silnikiem i łagodniejsze do hamowania silnikiem, cornering ABS, UBS, czyli hamowanie połączonych układów przedniego i tylnego koła. Natomiast jeżeli chodzi o, oczywiście i quick shifter trzeciej generacji, czyli biegi wchodzą bez sprzęgła, niezależnie od pozycji gazu, więc to jest rewelacja. Natomiast co do tych typowo R-kowych cech tego motocykla, z takich pierdół mamy bardzo fajny temat na wyświetlaczu, temat przygotowany specjalnie pod R1, troszkę nawiązanie do klasycznej Yamaha R, czyli obrotomierz analogowy, na środku bardzo ładne logo R i tutaj dokładnie. Oczywiście mamy też możliwość ustawienia sobie innych trybów, które są tak samo w MT9 czy w MT7 i tutaj mam oczywiście tryb track, tak jak w MT9 SP. I tu oczywiście zmiana trybów torowych, tutaj track 1, czyli pełna moc, kontrola trakcji bardzo późno reagująca,
i tak dalej, i tak dalej. I te indywidualne ustawienia. Tutaj oczywiście ustawienia launch control, ustawienia torowe i tutaj mamy no i oczywiście mierzenie czasów okrążeń. Natomiast jeżeli chodzi o tryby jazdy, tak jak wspomniałem, jest Sport, Custom 1, Custom 2, mapa deszczowa, mapa uliczna i tu co ciekawe, jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia, możemy sobie zobaczyć, że mapa Sport nie jest najmocniejszą mapą w tym motocyklu. Mapa Sport, jeżeli chodzi o moc, ma to moc ustawioną na 2, czyli jest opóźnienie reakcji przepustnicy. Podobnie kontrola trakcji jest na 3 zamiast na 1. Kontrola slajdu na 2, kontrola liftu, czyli mimo trybu Sport ten motocykl ma pewne ograniczenia. Natomiast jeżeli chcemy zmienić to, no to przechodzimy sobie na tryb Custom i ustawiamy sobie indywidualnie te maksymalne parametry, które chcemy uzyskać, czyli maksymalną moc, kontrolę trakcji, kontrolę slajdu, unoszenie przedniego koła, hamowanie silnikiem, quick shifter i tu mamy ABS z corneringiem lub bez. Tutaj, przepraszam, wprowadziłem Was w błąd, nie ma tego UBS-u, czyli nie ma połączenia układu hamulcowego przedniego z hamulcowym tylnym, więc tutaj tego UBS-u nie doświadczymy. I oczywiście ustawienia torowe, typowo można sobie ustawić te nasze parametry w tym trybie track. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten motocykl, mamy również możliwość wyłączenia ABS-u na tylne koło, więc na torze możemy troszkę szybciej nim pojeździć, powchodzić sobie, wykonywać uślizgi tylnego koła, poblokować troszeczkę tylne koło, wchodząc w jakiś tam głębszy zakręt. Ten motocykl ma możliwość współpracowania z aplikacją specjalną stworzoną do tej maszyny. Jest to aplikacja Y-Track Rev. Jest to aplikacja, która pozwala nam dzięki połączeniu z telefonem komórkowym i odczytu sygnału GPS z telefonu komórkowego pozwala nam na analizę naszego przejazdu przez tor wyścigowy. Analizę wielu parametrów, które dla zawodników, jak również dla trenerów, dla działu technicznego mogą przyczynić się do poprawy czasów okrążeń lub zmiany ustawień motocykla. Ta aplikacja działa z GPS-em w telefonie, więc niestety zawodnik musiałby teoretycznie z komórką przy sobie latać lub komórką schowaną tutaj gdzieś w środku, aby to sczytywać. Natomiast motocykl współpracuje z zewnętrznymi modułami GPS, czy od Garmina, czy jeszcze od jakiejś innej firmy, która Yamaha nie ma w swojej sprzedaży. Tutaj oczywiście trzeba byłoby to indywidualnie sobie dokupować. Co do samej aplikacji, aplikacja ma możliwość korzystania z darmowej obsługi w pełnej funkcjonalności, ale tylko 10 sesji. Jeżeli chcielibyśmy mieć nieograniczoną ilość sesji, to musimy sobie wykupić wersję premium, która jest oczywiście subskrybowana. Co do tego motocykla, jeszcze tutaj chciałem Wam powiedzieć o tym, że mimo tego, że jest to maszyna sportowa i tak jest cechowana, tak jest ukierunkowywana, to ten motocykl ma być motocyklem, który można wykorzystywać na co dzień, który można pojechać dalej i który może sprawdzać się w codziennym użytkowaniu. W jaki sposób? Ma pewne cechy, które go takiego czynią, czyli motocykl sportowy z tempomatem. Tempomat tutaj zastosowany jakby pozwala nam utrzymać stałą prędkość przy jakimś dalszym przelocie. Dodatkowo mamy tutaj możliwość uruchomienia nawigacji, która jest przygotowana przez Garmina, przez aplikację Street Cross, czyli tak jak we wszystkich już nowszej generacji Yamahach. Oczywiście też mamy możliwość połączenia z telefonem komórkowym, widzimy połączenia, jak również na telefonie możemy pewne parametry tego motocykla odczytać, więc maszyna sportowa, która posiada cechy maszyny uniwersalnej, więc jest to na pewno ukłon dla użytkowników, którzy, tak jak kiedyś R1 jeździło się wszędzie, nawet dalekie trasy, tak teraz R9 możemy pojechać na tor, powykręcać maszynę, powściekać się, a też maszyny w poniedziałek maszyną pojechać do pracy, a w weekend wyskoczyć nad morze. Więc to na pewno ukłon dla użytkowników, którzy chcą mieć jeden motocykl, troszkę przemęczyć się z pozycją, ale używać go jakby na wielu płaszczyznach. Więc Yamaha celuje ten motocykl jako motocykl dość uniwersalny, choć oczywiście jest to sportowe DNA Yamahy, tak jak wszystkie R-ki. Na pewno mega plusem jest aktualnie cena, ponieważ cena jest poniżej 60 000, więc maszyna katalogowa jest tańsza od
XSR-y 900 GP, więc jest to rewelacja. Tutaj spodziewaliśmy się jednak ceny w okolicach 65-70 tysięcy, mamy 59 tysięcy. Mega minusem jest to, że z uwagi na dużą popularność tego motocykla, dużą uniwersalność i dobrą cenę, jest niesamowity popyt na rynkach światowych, więc u nas w naszym wspaniałym kraju dostępności tego motocykla są bardzo, ale to bardzo ograniczone. Ja dzisiaj ubrałem się w klasyczną kurteczkę Yamaha w pięknych kolorach, a jest to mój apel do Yamaha Motor Polska czy do Yamaha Europe, aby w następnym sezonie zastanowili się nad tym, żeby wprowadzić do oferty R9 w kolorze biało-czerwonym, którą można kupić w Stanach Zjednoczonych. Wygląda obłędnie, wygląda przepięknie. Na Europę dostępne są dwa kolory, kolor niebieski i kolor czarny. Czarny jak zwykle jakby najbardziej uniwersalny, choć troszkę smutny, to DNA sportowe tego motocykla troszkę znika, więc na pewno fajnie by ten motocykl w Europie wyglądał, gdybyśmy ten czerwony kolor mieli w swojej ofercie, więc byłoby super. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś tutaj uwagi co do tego motocykla, jeżeli uważacie, liczyliście na to, że będzie to następca R1, to do końca tak może nie być, ponieważ mamy tutaj 120 koni, w R1 było tych koni 200, więc na następcę R1 po prostu trzeba jeszcze troszkę poczekać. Natomiast czy uważacie, że będzie to fajna alternatywa dla R6? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ktoś z Was jeździł już tym motocyklem i może się podzielić z nami swoją opinią, to chętnie tego wysłuchamy. Natomiast my wsiadamy na ten motocykl i przeprowadzimy test drogowy. Zobaczymy, jak ta maszyna sprawdza się w warunkach miejskich, ale również przy troszkę szybszej jeździe po zakrętach. No to zaczynamy próbę drogową. Hopla. Yamaha R9 YZF, czyli najnowszy sport z Yamaha. Zobaczcie, jakie te skrzydła mają dużą powierzchnię. Przy dużych prędkościach na pewno ma to jakieś znaczenie na docisk koła. My jako amatorzy nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Lecimy. Mapka Street, czyli tryb jazdy trzeci. Na mapie Sport mamy tryb jazdy drugi. Więc jest to mapowanie typowo pod ten model przystrojone, przygotowane. No i nasze ukochane kierunkowskazy yamahowskie. Przypominamy jeszcze raz, jak to działa. Pojedyncze kliknięcie włącza kierunkowskaz. Jeżeli ruszymy, przejedziemy co najmniej 150 metrów i minie 15 sekund, kierunkowskaz sam się wyłączy. Jeżeli chcemy go wyłączyć, naciskamy ponownie ten guziczek. Lekkie wciśnięcie kierunkowskazu uruchamia funkcję autostopową. Quick shifter bardzo fajnie, tak jak we wszystkich dziewiątkach. Działa bardzo precyzyjnie. No, pierwsze wrażenia są takie. Pozycja jest bardzo sportowa. Nogi są podgięte, kąt jest dość mocny. Siedzenie, deska, jak to w motocyklach sportowych. Choć oczywiście powierzchnia jest dość duża, czyli myślę, że osoby spokojnie powyżej 1,80 m na tym motocyklu się będą mieścić bez większego problemu. W moim przypadku siedzę właściwie przy zbiorniku, więc tego miejsca jest bardzo dużo. Czy leżymy na motocyklu? Leżymy, opieramy praktycznie cały ciężar na nadgarstkach, nogami ten zbiornik trzymając, jest szeroki, dość pękaty, ale da się tutaj nogami wspierać i jakoś tą pozycję sobie korygować. Co, poręczność? Poręczność jest. Poręczność jest jak najbardziej. Maszyna słucha się praktycznie cały czas, każde zmiana, pozycji powoduje, że maszyna idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Maszyna sportowa, i zobaczymy, czy jako tako sobie radzi, powiedzmy, przy tym przeciskaniu się pomiędzy autami. Bardzo wąska, lustereczka też są ciasno ulokowane, więc jest ok.
więc jest bardzo przyjemnie, bez żadnego problemu. To, co jest jak dla mnie bolączką motocykli sportowych, to jest jednak to, że w tych lusterkach no za dużo, są to bardzo dobre lusterka, ale jest pewien problem z ich regulacją, ponieważ inaczej widzimy w pozycji leżącej, a inaczej w pozycji wyprostowanej, takiej pozycji bardziej miejskiej. Zjedziemy panu. Inaczej bardziej w pozycji miejskiej, więc tak naprawdę no te lusterka trzeba byłoby przeregulowywać sobie w zależności, czy właśnie lecimy w mieście, czy lecimy poza miastem z pozycją bardziej leżącą. I to jest troszeczkę problematyczne. Można sobie ustawić jedno w taki sposób, drugie w taki sposób. I tak tutaj się, że tak powiem, przemieszczać. Słuchajcie, w mieście ciasno i gorąco, więc uciekamy z naszego pięknego Szczecina. No, przyznam, że na pewno pozycja dużo wygodniejsza niż na R1 i na R6. Tutaj naprawdę tym motocyklem całkiem przyjemnie można się poruszać pomiędzy furami. Nie jest taki sztywny dramat jak właśnie na R6, gdzie faktycznie ten silnik nie za bardzo chciał współpracować, bo tam przy niskich obrotach za dużo się działo. Tutaj jest ta elastyczność znacznie lepsza, ta poręczność w każdym zakresie obrotów jest dostępna, więc to na pewno jest na plus. Ale oczywiście zdecydowanie motocykl woli wyższe prędkości, gdzie ta rotacja powietrza występuje, gdzie jest przewiew, no bo jednak troszeczkę w tyłek, może nie w tyłek, ale w nogi delikatnie grzeje, więc to jest rzecz chyba, której się po prostu nie uniknie przy wysokiej temperaturze zewnętrznej. Uwaga na tramwaj. Szczecin, wioska z tramwajami. Hop. Więc uciekamy, wylatujemy z powrotem za miasto, żeby zobaczyć, jak motocykl zachowuje się na zakrętach, jak maszyna zachowuje się przy troszkę warunkach, którym jest dedykowany. Quickshifterek bardzo płynnie działa. Tutaj oczywiście jest to fajna też cecha motocykli, którymi jeździmy w mieście. Ten quickshifter trochę pozwala tej ręce na sprzęgle odpocząć. To na pewno jest bardzo duży plus. Zawieszenie sztywne, choć jak na nasze tutaj dziurawe drogi też nie wypadają zęby jeszcze do końca, więc prawdopodobnie jest to związane z fabrycznym zestrojeniem na wagę okolice 80 kg, a u mnie przy wadze poniżej 70, a na pewno ma to wpływ, że to jest zestrojone dość miękko. Fajną rzeczą jest, jeżeli chodzi o hamulce, to, że hamulce nie działają tak tempo, czyli po wciśnięciu klamki nie ma tego zanurkowania przodu, tylko motocykl tak jakby nie reagował na to hamowanie specjalnie mocno, ale widzimy po prędkości, że tą prędkość wytraca, więc na pewno zawieszenie, które jakby powoduje, że motocykl nie nurkuje przy dohamowaniu, robi takie wrażenie, że te hamulce nie reagują od razu, natomiast po prędkości widać, że jednak jest to wyhamowanie pojazdu i to mocne. No i dozowalność świetna, każde mocniejsze, nawet minimalnie mocniejsze wciśnięcie tej klamki powoduje, że ta siła wyhamowania jest znacznie większa. Więc tutaj na pewno świetnie działająca pompa, oploty stalowe, które powodują, że nie ma tego opóźnienia hamowania, przewody nie puchną, ten płyn gdzieś tam się nie przedostaje, nie puchnie w przewodach, więc jest to na pewno mega plus. Ogólnie też odnoszę delikatne wrażenie, że ten motocykl troszkę pracuje też inaczej co do samego silnika. Maszyna tak jakby trochę inny dźwięk wydaje niż zwykła MC9, taki bardziej chrapliwy, który zdecydowanie bardziej pasuje do sportowej charakterystyki jazdy. Przyspieszenie naprawdę bardzo przyzwoite. No, czucie przodu rewelacyjne.
No i hamowanie, redukcja, super, naprawdę hamulce są świetne. I mimo tego, że zbiornik jest dość szeroki, to oczywiście przy szybszej jeździe od razu wymusza on taką trzymanie motocykla nogami i tę taką motocyklową, sportową pozycję, więc naprawdę ekstra. Dzięki wielkie, do zobaczenia.